Trudno powiedzieć, co sprawia, że Portugalia jest nam tak mało znana. Może ze względu na odległość od Polski i położenie na końcu Europy, a może niektórym zdaje się, że to część Hiszpanii. Portugalia w oczach Polaków to po prostu niewielkie państwo nad ogromnym oceanem. Podobno najlepiej przemierzać ją przy dźwiękach fado, starej, melancholijnej pieśni ludowej. Brzmienie gitar i smutny los wyśpiewywany przez pieśniarzy tworzą atmosferę, której nie sposób się oprzeć. Bo właśnie w tkliwych dźwiękach fado i szumie oceanu bije serce Portugalii. Este mar de águas paradas que alimenta minha sede. Zwiedzanie Portugalii to podróż w czasie. Miasta pełne zabytków, nad którymi słońce walczy z kłębiastymi chmurami, cudownie harmonizują z pięknem krajobrazów, którymi Portugalia mogłaby obdzielić niejeden znacznie większy kraj. Wybrzeże Algarve z imponującymi formacjami skalnymi, uważanymi za jedne z najpiękniejszych na świecie, zachwycają turystów, a złociste plaże nawet w sezonie potrafią podarować ustronne miejsce. By poznać ten kraj, koniecznie trzeba zobaczyć nieprzebrane skarby przeszłości, które szerokim strumieniem płynęły z portugalskich kolonii. Dziś zdobią muzea, kościoły i klasztory. Uroku dodają wąskie zaułki, w których nadal pranie rozwiesza się na sznurach i nikomu nie przeszkadza, że kapie na głowę. A wałęsające się po drodze psy i koty stają się najlepszymi przyjaciółmi. Tu czas płynie niespiesznie, a ludzie nie spoglądają nerwowo na zegarki. Portugalia to też doskonała kuchnia, w której mieszają się wpływy z całego świata. Tutaj nie można zapomnieć o spróbowaniu szlachetnego Porto, najlepiej w mieście, które już starożytni nazwali pięknym. Nie można pominąć zajrzenia do sklepików z ceramiką i korkiem, pochodzącym z plantacji dębów chorkowych, z których Portugalia do dzisiaj jest dumna. Podróż do Portugalii nie może się odbyć bez wizyty w stolicy, gdzie w każdym zaułku, bramie czy kościele czuć powiew historii, tęsknotę za czasami, kiedy galeony przemierzały świat w poszukiwaniu nowych lądów. Kraj ten zaskakuje nie tylko intensywnymi kolorami i niezwykłą atmosferą. Ma nieodparty urok i czarującą autentyczność. Wyprawa do Portugalii to fascynująca podróż przez smaki, historię i kulturę. To miejsce, które koniecznie trzeba zobaczyć, a kiedy już się tam dotrze, trudno je opuścić. Jest pierwsza połowa kwietnia. W tym roku wiosna opieszale budzi się do życia. Co prawda zakwitły już pierwsze żółte forsycje, ale w krajobrazie nadal dominuje szarość. Ale tankuje paliwo na stacji benzynowej, jeszcze w Leżajsku. Zdajemy sobie sprawę, że to nie najlepsza pora na podróż, a jednak promocyjne ceny biletów lotniczych przekonały nas, by właśnie teraz wyruszyć do Portugalii. Minęło już wiele lat od naszej ostatniej podróży na zachodni koniec Europy, kiedy to samochodem z całym kempingowym ekwipunkiem jechaliśmy w poszukiwaniu iberyjskiej przygody. Dzisiaj jedziemy na lotnisko, skąd za kilkadziesiąt złotych wyruszymy, by odświeżyć wspomnienia. Pomimo korków, po 3 godzinach dojeżdżamy do lotniska Katowice-Pyrzowice.
kilka formalności i jakże miłe, choć wcale nie niespodziewane spotkanie, który to już raz we czwórkę ruszamy w podróż. I jesteśmy przekonani, że jak zwykle będzie wspaniale. Będzie gotowy na przyjęcie pasażerów z wyjścia numer 14 za 5 minut. Wizard zezwala na jeden bagaż wewnętrzny dla pasażerów. Jeszcze chwila oczekiwania i wchodzimy na pokład węgierskiego Wizera, który pozwolił nam tanio podróżować i nauczył pakowania. Jak się okazuje, niewielka walizka czy plecak o masie nie przekraczającej 7 kg wystarczy, by spakować niezbędne rzeczy nawet na 3-tygodniową podróż. Wzbijamy się w powietrze. Przed nami około 3 godzin lotu. To może dobry czas, by powiedzieć kilka słów o historii Portugalii, bo na posiłek w tanich liniach lotniczych raczej nie możemy liczyć. W starożytności teren Portugalii był zamieszkany przez ludy iberyjskie i celtyckie. W III wieku przed naszą erą obszary te zostały objęte wpływami Kartaginy, a potem Rzymu. Po najeździe germańskim większą część jego zachodnich obszarów opanowali Swebowie, tworząc królestwo ze stolicą w Bradze. Następnie przyszli Wizygoci i Arabowie. Przez kolejne wieki to chrześcijanie wypierali z tych terenów Maurów. W 1097 roku wydzielono hrabstwo Portucale z ośrodkiem w Porto, nadając je w lenno Henrykowi Burgundzkiemu. 40 lat później jego syn przyjął tytuł króla Portugalii, Alfons I zdobywca, i uzyskał niezależność swego państwa. Po wygaśnięciu dynastii burgundzkiej władzę przejął Jan I Wielki, założyciel dynastii Avis, której panowanie stało się okresem świetności Portugalii. Portugalskie wyprawy morskie podejmowane m.in. z inicjatywy księcia Henryka Żeglarza zapoczątkowały epokę wielkich odkryć geograficznych. Pod kuratelę Portugalczyków już w 1415 roku trafiła Ceuta, niedługo później Madera i Azory, a 30 lat później Wyspy Zielonego Przylądka. W 1488 roku Bartolomeu Diaz, chcąc opłynąć Afrykę, zacumował na wybrzeżu dzisiejszego RPA. Na przełomie XV i XVI wieku jeden z najsłynniejszych podróżników portugalskich, Vasco da Gama, kontynuując ekspansję wybrzeży afrykańskich, stał się odkrywcą morskiej drogi do Indii. W roku 1500 Pedro Álvarez Cabral odkrywa olbrzymie tereny dzisiejszej Brazylii. Handel kwitnie. Szerokim strumieniem do Europy płyną zyski z handlu przyprawami i kością słoniową. Rośnie handel niewolnikami. W roku 1522 kolejny Portugalczyk, Ferdynand Magellan, opłynął po raz pierwszy w historii kulę ziemską. Zginął na Filipinach podczas walk z tubylcami. Niemniej jednak to właśnie jemu przypisuje się końcowy efekt wyprawy i to on zasłynął w księgach i opowieściach. Niestety nic nie trwa wiecznie. Ponieważ Portugalia była i wciąż jest niewielkim krajem, nie potrafiła dobrze zarządzać odkrytymi przez siebie terenami i szybko zaczęła tracić władzę nad koloniami. Kolejne wieki to utrata kolonii, obalenie monarchii, wojskowy zamach stanu, dyktatura Oliviera Salazara, rebelie, pucze. Dopiero w 1986 roku, kiedy Portugalia wstąpiła do EWG, kraj ponownie nabrał głębokiego oddechu. Za nami ponad 3000 kilometrów, a pod nami zielone wzgórza otaczające Lizbonę. Lądujemy na największym lotnisku Portugalii imienia Humberto Delgado, portugalskiego generała lotnictwa, który próbował obalić reżim Antonio Salazara drogą wolnych wyborów. Po wyborach został zamordowany przez agentów tajnej policji. Trudno dzisiaj na współczesnych lotniskach pominąć strefy wolnocłowe. Ale czy na pewno wolnocłowe? Pytanie samo się nasuwa, patrząc na ceny, które rzadko bywają niższe niż w sklepach poza lotniskami. Asortyment również niczym specjalnym się nie wyróżnia.
Szybko przechodzimy do wypożyczalni samochodów, gdzie odbieramy zarezerwowanego wcześniej Opla. Ponownie mamy szczęście, czy to nagroda za dotychczasową jazdę bez stłuczek, uszkodzeń i wypadków? Wsiadamy do niemal nowiutkiego samochodu. Od pierwszych kilometrów wdrażamy w życie opracowany wcześniej plan. Opuszczamy Lizbonę, którą odwiedzimy na końcu naszej podróży. Kierujemy się na zachód, w stronę Oceanu Atlantyckiego. Na nocleg zatrzymujemy się w Sintrze i choć znalezienie tego mieszkania nie było łatwe, to końcowy efekt był miłym zaskoczeniem. Rano ze zdziwieniem, ale i satysfakcją patrzymy wokół siebie. Jak w deszczu udało nam się wjechać w tak wąskie uliczki. Jesteśmy niemal w centrum Sintry. Wyruszamy więc pieszo na główny plac miasta, na którym dominują białe elewacje Palazzo Nacional de Sintra. Pałac Narodowy to wyjątkowa budowla wśród średniowiecznych pałaców królewskich w Portugalii i najbardziej charakterystyczny budynek miasta. Począwszy od pierwszych dynastii narodu, Sintra była jednym z preferowanych miejsc portugalskich królów i królowych. Pałac został wzniesiony w miejscu, gdzie niegdyś znajdował się Fort Maurów. Był wielokrotnie przebudowywany. Z zewnątrz uwagę zwracają bogate zdobienia okien, utrzymane w stylu mauretańskim i manuelińskim. Jednak najbardziej uderzającą i charakterystyczną cechą pałacu są dwa duże stożkowe kominy kuchni, każdy o wysokości 33 metrów, charakterystyczny symbol Sintry. Sintra uważana jest nie tylko za jeden z cudów Portugalii, ale i całej Europy. Niegdyś letnia siedziba portugalskich władców i arystokracji, dziś cieszy się zasłużonym statusem miejsca wpisanego na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO i przez cały rok przyciąga rzesze turystów. Celtowie czcili tutaj Boga Księżyca. Maurowie zbudowali wspaniały zamek. A przez długą listę bogatych i słynnych mieszkańców i gości tego ustronia przewinął się m.in. Lord Byron, który miejsce to nazwał Edenem, oraz Hans Christian Andersen, opisujący Sintrę jako najpiękniejsze miejsce w Portugalii. Konsekwencją jej niezwykłego położenia pośród wzgórz Serra de Sintra, otoczonych równinami z jednej strony, a obmywanych wodami oceanu z drugiej, jest panujący tu specyficzny, typowy bardziej dla Europy Północnej klimat. Większa wilgotność i umiarkowane temperatury to przyczyny, dla których powstał tu zielony raj, gdzie za zasłoną wysokich drzew, pomiędzy wypielęgnowanymi ogrodami, wyrosły wykwintne pałace i rezydencje. Jednym z najwspanialszych jest Palazzo Nacional da Penna, przypominający baśniowy pałac. Legenda głosi, że podczas polowania na szczycie góry król Manuel I zauważył flotę Vasco da Gamy wchodzącą do rzeki Tak, wracającą z pionierskiej podróży morskiej do Indii. W tym samym miejscu, w którym stała kaplica, król postanowił zbudować klasztor, uznając wybitne osiągnięcie nawigatora. Wybudowany tutaj XV-wieczny klasztor hieronimitów spłonął w sporej części od uderzenia pioruna w roku 1743, a w 1755 roku prawie doszczętnie został zniszczony przez wielkie trzęsienie ziemi. Przetrwała tylko kaplica.
Ruiny pozostały w takim stanie aż do XIX wieku, kiedy to budową i dekoracją pałacu zajął się król Ferdynand II i królowa Maria II. Pałac miał być rezydencją letnią dla portugalskiej rodziny królewskiej. Niestety, królowa zmarła przed jego ukończeniem, a władcy nigdy tu nie zamieszkali. Z czasem wykończeniem pałacu zajął się niemiecki baron Wilhelm von Eschenbach. Jednak nie miał on architektonicznej smykałki, dlatego też zaprojektował coś, co trudno określić słowami. Malutkie balkoniki, kolorowe wieże i kopuły, kolumny i kolumienki, łuki i sklepienia, alegoryczne rzeźby smoków i syren oraz kafelki o szerokiej gamie tematycznej. Żółte, fioletowe i różowo-pastelowe kolory uzupełniają baśniowy charakter pałacu. Prawdziwy miszmasz stylów i form. W 1889 roku pałac Pena został kupiony przez państwo portugalskie, a po rewolucji republikańskiej z 1910 roku został sklasyfikowany jako pomnik narodowy i przekształcony w muzeum. Niestety w tym też roku pałac i jego pobliskie tereny został opuszczony i popadł w ruinę, po tym jak po rewolucji rodzina królewska uciekła z Portugalii. Pałac został odrestaurowany pod koniec XX wieku. Wiele pomieszczeń zostało przywróconych do ich stanu z roku 1910. Wnętrza pałacu zdobią malowane pokoje, wielobarwne kolumny, łukowate sufity i ozdobne stiuki. Wiele pokoi zostało zaprojektowanych tak, aby odzwierciedlić pewien wpływ kulturowy, począwszy od Bliskiego Wschodu po barokowy europejski. Znajdujące się wokół pałacu ogrody zajmują powierzchnię 5 hektarów. Zalesiony obszar z wieloma jeziorami i altankami posiada wiele szerokich ścieżek oraz krętych alejek. Sam park Pena zajmuje powierzchnię 200 hektarów. Na rozkaz króla zostały tu sprowadzone rośliny z 4 stron świata, m.in. ponad 500 gatunków drzew. Pałac Pena został w 1995 roku wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Został także uznany za jeden z 7 cudów Portugalii. W 2015 roku uznano go najpiękniejszym pałacem świata w międzynarodowym konkursie European Best Destination. Czy słusznie? Opuszczamy to niezwykłe miejsce, ale do Sintry jeszcze wrócimy. Niestety pogoda nas nie rozpieszcza. W kroplach deszczu jedziemy na przylądek Capo da Roca. Jest to najdalej na zachód wysunięty punkt Europy kontynentalnej. To popularne miejsce odwiedzin turystów z całego świata, a jednocześnie inspiracja dla fotografów i artystów, w tym m.in. Anny Marii Jopek, która temu miejscu poświęciła w całości jeden ze swoich utworów. O Capo da Roca było również głośno w Polsce za sprawą tragicznego wypadku 2 Polaków, którzy zginęli na przylądku w roku 2014, chcąc zrobić sobie selfie.
Przez długi czas Capo da Roca w Sintrze było końcem nie tylko Europy, ale i świata. Przylądek zdobi pomnik z napisem „Gdzie ląd się kończy, a morze zaczyna”. Rzymianie nazwali to miejsce Promontorium Magnum, czyli Wielki Przylądek. A dziś jest to najchętniej odwiedzany przylądek w Portugalii, jeśli nie na całym Półwyspie Iberyjskim. Brzeg na przylądku jest skalisty i wznosi się ponad 144 metry nad poziom Oceanu Atlantyckiego. Na nadbrzeżnych skałach klifu widać liczne pozostałości po kilku historycznych tsunami i trzęsieniu ziemi, które nawiedziło ten region 1 listopada 1755 roku. Konsekwencją trzęsienia o magnitudzie ponad 8 stopni było gigantyczne tsunami, którego fala osiągnęła w rejonie Capo da Roca wysokość ponad 50 metrów. Zziębnięci i głodni zatrzymujemy się w przydrożnej restauracji. Czy mogło być lepiej? Przytulnie, ciepło, a przede wszystkim smacznie. I te kalmary. Wracamy do Sintry, gdzie chłodny, przejmujący wiatr to tylko wspomnienie. Przed nami chyba najbardziej niezwykłe i tajemnicze miejsce miasta. I niech nas nie zmylą misterne zdobienia pałaców skrywających się pomiędzy bujną roślinnością, bo największe tajemnice skrywają się pod naszymi stopami. Oto pierwsza z nich, studnia, zwana niedokończoną, która oplata labirynt schodów i zaułków i tajemniczych przejść. Studnia ta nigdy nie pełniła funkcji studni. Po co więc ją zbudowano? Schodzimy w dół, zaglądając w kamienne zakamarki, które pokrywa ociekający wodą mech. Jesteśmy w ogrodach willi Quinta de Regaleira, zbudowanej w XIX wieku przez Carvalho Monteiro, zwanym przez ówczesnych Monteiro dos Milhões, czyli Monteiro milioner. Był zagorzałym alchemikiem, masonem oraz ogólnie rzecz ujmując ekscentrykiem ze zbyt dużą ilością pieniędzy zarobionych w Brazylii na kawie oraz kamieniach szlachetnych. Wznosił budowle, których funkcja do dzisiaj jest tylko przypuszczeniem. Prawdopodobnie służyła do tajemniczych obrzędów, na przykład inicjacji tarota, cokolwiek by to nie znaczyło. Na dole wpadamy w labirynt tajemniczych przejść, zaułków, wodospadów i mostków, by w końcu znaleźć się na dnie najsłynniejszej atrakcji Quinta de Regaleira, czyli studni inicjacji.
Ponoć symbolizuje związek między niebem a ziemią, a sama jest jakby wieżą zbudowaną poniżej poziomu gruntu. Spoglądamy do góry. Spiralne galerie prowadzą nasz wzrok w nicość nieba. Kropelki wody rozpryskują się o nasze twarze, a echo kroków wypełnia całą przestrzeń. Stopień za stopniem ruszamy do góry, coraz spoglądając w dół i w stronę światła. Dokładne przeznaczenie studni jest owiane tajemnicą, ale ponoć była wykorzystywana jako miejsce kultu religijnego. Inna teoria głosi, jakoby studnia mająca 9 pięter i 27 metrów głębokości, 3 razy 9 metrów, nawiązywała do boskiej komedii Dantego, przedstawiając alegoryczną wędrówkę poety po zaświatach. Od 9 kręgów piekielnych przez 9 stopni czyśćca po 9 sfer niebiańskich. Wychodzimy na powierzchnię. Tym razem zagłębiamy się w labiryncie parku, w którym coraz odkrywamy fontanny, kaplice, grotę dziewicy, by w końcu dojść do pałacu milionera. I tu niespodzianka. Wnętrze rozczarowuje, szczególnie jeżeli zestawi się je z fantazyjną elewacją i ogrodem. Opinie na temat rezydencji i otaczającego ją ogrodu są skrajnie podzielone. Niektórych wprowadza ona w niekłamany zachwyt, inni natomiast twierdzą, że to kicz i tandeta. Jedno jest pewne, nikt nie pozostaje obojętny. A może Salomonowe wyjście? Pałac milionera jest tak kiczowaty, że aż zachwycający. Jednak nie bez powodu wpisano go na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Opuszczamy Sintrę, jedną z licznych autostrad, kierujemy się na północ. Co ciekawe, Portugalia może pochwalić się jednym z bardziej rozwiniętych systemów dróg ekspresowych i autostrad w Europie. Na tak stosunkowo małym obszarze kraju jest ich całkiem sporo. Warto też wiedzieć, że w Portugalii autostrady są w większości płatne. Płatności dokonuje się albo tradycyjnie za pomocą gotówki lub za pomocą elektronicznych systemów poboru opłat. Co ciekawe, początkowo były one zupełnie bezpłatne. Firma budująca fragment autostrady wzdłuż swojego odcinka wznosiła stacje paliw, bary czy sklepy, z których czerpała zyski. Niestety system ten nie sprawdził się i państwo musiało przejąć nadzór nad portugalskimi autostradami, wynikiem czego są obecnie obowiązkowe opłaty za korzystanie z nich. Przed nami miasto uważane za jeden z 7 cudów Portugalii. Óbidos to wspaniały przykład typowego, otoczonego murem portugalskiego miasteczka, a także jedna z najbardziej atrakcyjnych miejscowości turystycznych w regionie Lizbony. Z historycznego punktu widzenia Óbidos stanowiło prezent ślubny dla królowej Portugalii.
Zostały jej podarowane zgodnie z tradycją, która weszła w życie w 1214 roku za panowania królowej Urraki i trwała aż do XIX wieku. Ten królewski patronat wciąż napełnia dumą mieszkańców miasta, które dzisiaj należy do najbardziej charakterystycznych miejscowości środkowej Portugalii. Dla turystów Óbidos to urokliwe, świetne do zwiedzania miasteczko pełne wąskich, brukowanych uliczek i tradycyjnie malowanych domów, z górującym nad krajobrazem zamkiem. Chociaż Óbidos jest dość małe, trudno o lepszy przykład tradycyjnego portugalskiego miasteczka. Historyczne centrum miasta położone jest w całości w obrębie najważniejszego lokalnego punktu orientacyjnego – zamku Óbidos. Został on zbudowany między XII a XIV wiekiem i w tym okresie miał duże znaczenie strategiczne oraz militarne dla Portugalii. Długie mury otaczające wioskę mają obwód prawie 1 mili i można je zwiedzać pieszo. Dzięki temu odwiedzający mogą podziwiać wspaniałą panoramę wioski, a także otaczającego ją krajobrazu. Kiedy słońce zaczęło chować się za murami, nadszedł czas, by wyruszyć w kierunku naszego noclegu. Po godzinie jazdy jesteśmy w śpiącej już Fatimie. Dzisiaj czeka na nas kilka wyjątkowych miejsc. Nie tracimy więc chwili czasu i jako pierwsi hotelowi goście jesteśmy na śniadaniu. Na szczęście po deszczowej nocy pierwsze promienie słońca rozganiają kłębiaste chmury. Mamy wrażenie, że to idealna pora dla tego miejsca. A jesteśmy na terenie sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej. Dziś panuje tu jeszcze cisza, ale to tutaj od ponad 100 lat przybywają miliony pielgrzymów z całego świata. To miejsce objawień, modlitwy, pokuty i nadziei. Nie musimy się wysilać po angielsku, tylko sobie poczytamy po polsku. By zrozumieć to miejsce, warto przytoczyć kilka słów historii. W Europie panuje zamęt, trwa I wojna światowa. O Fatimie, małej miejscowości leżącej w regionie Lisboa w Portugalii, zapewne wiedziałoby dziś niewielu, gdyby nie objawienia Matki Bożej, których doświadczyli 3 mali pastuszkowie: 10-letnia Łucja, 9-letni Franciszek i 7-letnia Hiacynta. Piękna pani ukazała im się pierwszy raz 13 maja 1917 roku na małym dębie w dolinie Cova da Iria, gdzie paśli stado owiec. Wieść o objawieniu rozeszła się lotem błyskawicy. Pojawiły się liczne relacje o dokonanych uzdrowieniach. Objawienia powtarzały się przez 5 kolejnych miesięcy, zawsze 13 dnia danego miesiąca. Podczas spotkań Matka Boża namawiała do codziennej modlitwy oraz pokuty za grzechy. Wtedy też przekazała tajemnice, które do dziś wzbudzają wiele emocji.
Pierwsze dwie spisano i opublikowano w 1941 roku. Tajemnice dotyczyły II wojny światowej, głodu na świecie, prześladowań Kościoła. Ostatnią Łucja spisała w 1944 roku. Ujawniono ją dopiero 56 lat później, przechowując przez lata w Watykanie. Tajemnicę trzecią powiązano z zamachem na Jana Pawła II. Jako potwierdzenie prawdziwości objawień Maryja uczyniła cud słońca, który miał miejsce 13 października podczas ostatniego spotkania pastuszków z Matką Bożą. Około 70 000 ludzi zebranych wówczas w Cova da Iria zobaczyło, jak słońce wiruje wokół własnej osi, a następnie zdaje się spadać w kierunku Ziemi. Co ciekawe, zjawisko to widzieli także świadkowie znajdujący się kilka kilometrów dalej. Kościół katolicki uznał objawienie za prawdziwe. Soltanto lì dans l'espérance de la résurrection. Et de tous les hommes qui ont quitté ce pays, nous allons maintenant te dire pour toutes les âmes. Zgodnie z prośbą Maryi w 1919 roku w miejscu objawień wybudowano małą, prostą kapliczkę zwaną Kaplicą Objawień, która jest sercem sanktuarium w Fatimie. Tuż przed kapliczką na marmurowej kolumnie stoi figurka Matki Bożej Fatimskiej, dokładnie w tym miejscu, gdzie ukazywała się Maryja. Posąg ma ponad 1 metr wysokości i został wyrzeźbiony z brazylijskiego cedru. Maryja ubrana jest w błękitną suknię i płaszcz, w ręku trzyma różaniec, a na głowie ma koronę, ofiarowaną przez portugalskie kobiety, ozdobioną perłami oraz szlachetnymi kamieniami. Wiele lat później dołączono do nich kulę, którą podarował Jan Paweł II jako dziękczynienie za uratowanie go z zamachu w 1981 roku. Codziennie odmawiany jest tam różaniec oraz odbywa się msza święta. Najwyższym budynkiem sanktuarium jest Bazylika Matki Bożej Różańcowej z Fatimy, do której z obu stron przylegają kolumnady otaczające plac przed świątynią. Ten strzelisty kościół z 65-metrową dzwonnicą zbudowano w całości z miejscowego kamienia, a nad głównym wejściem umieszczono prawie 5-metrowy posąg niepokalanego serca Maryi, wykonany według wskazówek Łucji. W środku bazyliki znajduje się 15 ołtarzyków, płaskorzeźb poświęconych 15 tajemnicom Różańca. Kolorowe witraże przedstawiające historię objawień maryjnych w Fatimie oraz grobowce pastuszków, Franciszka i Jacenty Marto oraz Łucji dos Santos.
Ze względu na ogromną liczbę pielgrzymów, którzy przybywali do Fatimy, postanowiono wybudować nowy kościół, który mógłby ich pomieścić. W międzynarodowym konkursie wybrano nowoczesny projekt greckiego architekta Aleksandrosa Tombazisa, który ukończono w 2007 roku. W rezultacie Bazylika Trójcy Przenajświętszej ma kształt koła o średnicy 125 metrów, wysokości 18 metrów i żadnego punktu podparcia w środku budynku. Może tam usiąść ponad 8 000 osób. Świątynię zlokalizowano naprzeciwko Bazyliki Matki Bożej Różańcowej, po drugiej stronie placu. Kościół charakteryzuje się prostym w formie, ale nowoczesnym i bogatym w symbolikę wystrojem. Drzwi główne oraz umieszczone obok nich tablice z 20 tajemnicami różańcowymi to ryty w brązie. W środku nad ołtarzem wisi krucyfiks, także z brązu, a w jego tle znajduje się ogromna, pozłacana mozaika przedstawiająca Baranka Bożego oraz aniołów i świętych. Z lewej strony tego misternego dzieła można zauważyć Matkę Bożą z Franciszkiem i Hyacyntą, a nieco z tyłu Łucję. Interesujący jest także ołtarz główny, wykonany z jednego bloku miejscowego wapienia, Branco do Mar. Na jego przedzie znajduje się kamień z watykańskiego grobu świętego Piotra Apostoła, podarowany przez Jana Pawła II. Na placu przed świątynią stoją pomniki papieży, którzy szczególnie czcili Matkę Bożą z Fatimy: Jana Pawła II, Pawła VI i Piusa XII. Natomiast na prawo od Bazyliki Matki Bożej Różańcowej znajduje się fragment muru berlińskiego, ukryty w rotundzie ze szkła i kamienia. To podziękowanie od portugalskiego emigranta mieszkającego w Niemczech dla Maryi za przyczynienie się do upadku komunizmu. Opuszczamy sanktuarium, miejsce przesiąknięte wiarą, miłością i nadzieją lepszego świata, w którym już od ponad 100 lat słychać modlitwy, prośby i podziękowania pielgrzymów. I my zostawiliśmy tu swoje podziękowania za możliwość podziwiania świata i dzielenia się tym z Wami. Przechodząc obok setek sklepików oferujących dewocjonalia i pamiątki, ruszamy w dalszą drogę. Batalha to niewielkie miasto w zachodniej Portugalii położone około 10 km na północ od Leirii. Miasto liczy zaledwie kilka tysięcy mieszkańców. Tym, co przyciąga tu rzesze turystów, jest usytuowany w samym sercu miasta monumentalny klasztor Matki Boskiej Zwycięskiej, Mosteiro de Santa Maria da Vitória. Świątynia uważana jest za jeden z najwspanialszych i najznamienitszych zabytków w Portugalii oraz jedno z najwybitniejszych dzieł gotyckiej architektury sakralnej w Europie. Budowę klasztoru rozpoczęto pod koniec XIV wieku z polecenia ówczesnego króla Portugalii Jana I Dobrego, zwanego także Wielkim, w podzięce za nieoczekiwane zwycięstwo nad Kastylijczykami w roku 1385 w słynnej bitwie pod Aljubarrotą. Naszą podróż po klasztornym kompleksie rozpoczynamy od świątyni. Bogato dekorowana elewacja z misternie zdobionym portalem kontrastuje z ascetycznym wnętrzem, w którym trudno szukać zdobień i rzeźbień. Trójnawowa bazylika w stylu płomienistego gotyku z transeptem ma wysokość 32 metrów.
Kościół ma tylko 22 metry szerokości, jednak imponującą długość, ponad 80 metrów, co czyni go jednym z największych kościołów gotyckich w Portugalii. Do kościoła przylega kaplica fundatora, po portugalsku Capela do Fundator, którą Jan I ufundował jako miejsce wiecznego spoczynku dla siebie, żony oraz swoich następców. W centralnej części zobaczymy sarkofagi pary królewskiej, a pod ścianami znajdują się groby potomków Jana I, między innymi Alfonsa V, Jana II i księcia Henryka Żeglarza. Kaplica została wybudowana w XV wieku przez Hugueta. Jakże inaczej wygląda wnętrze klasztoru skrywane przed oczami wiernych. Krużganek królewski, zwany również krużgankiem Jana I, po portugalsku Claustro Real, nie był w pierwotnym planie klasztoru. Został on wybudowany przez Fernão da Évora w połowie XV wieku. Charakteryzuje się bogatymi zdobieniami i rzeźbieniami, których wykonanie wymagało ogromnego nakładu pracy i środków. W kolejnych dziesięcioleciach realizowano założenia koncepcji manuelińskich, co widoczne było w misternych mazwerkach, rozetach czy arkadach. Budowa kompleksu trwała ponad 100 lat, począwszy od 1386 roku aż do początku XVI stulecia. Pracę rozpoczął portugalski architekt Alfonso Domingues. Jego następcą został kataloński mistrz Huguet, który wprowadził ekstrawagancki styl. Przebudował fasadę, dom kapituły, kaplicę fundatora oraz północną i wschodnią nawę głównego krużganka. Podniósł wysokość nawy kościoła, po czym zmienił jej proporcje, co sprawiło, że wnętrze świątyni wydawało się węższe. Budowa stanęła w miejscu, gdy król Jan III przeniósł siły i środki na budowę klasztoru hieronimitów w Lizbonie w wieku XVI. Trzęsienie ziemi w roku 1755 częściowo uszkodziło obiekt, jednak największych zniszczeń dokonały napoleońskie wojska, które splądrowały i spaliły obiekty. W roku 1834 Dominikanie, którzy przebywali w klasztorze, opuścili klasztor i popadł on w ruinę. Z krużganków wchodzimy do kapitularza. Obecnie znajduje się tutaj grób nieznanego żołnierza upamiętniający portugalskich żołnierzy poległych w czasie I wojny światowej. Krużganki Alfonsa V, w których jesteśmy, zostały dobudowane w drugiej połowie wieku XV, za panowania Alfonsa V. Są one wykonane w prostym stylu, wręcz surowym, który stanowi kontrast dla wybudowanego wcześniej bogato zdobionego krużganka Jana I. W końcu miejsce, które nas urzekło. Niedokończona kaplica, po portugalsku Capelas Imperfeitas. To monumentalna rotunda, której budowla rozpoczęła się w roku 1434. Miał to być kolejny panteon Edwarda I, jednak budowy nigdy nie ukończono. Szczątki Edwarda I i Eleonory Aragońskiej przeniesiono do niedokończonych kaplic dopiero w XX wieku. Kaplica to jedno z najpiękniejszych miejsc w klasztorze Matki Boskiej Zwycięskiej, wykonane w stylu manuelińskim.
Zadania odbudowy klasztoru w Batalha podjął się król Ferdynand II, któremu zawdzięcza się ocalenie tej perły gotyku w Portugalii. Obiekt został ogłoszony zabytkiem narodowym w roku 1907. W roku 1980 klasztor został przekształcony w muzeum, a w roku 1983 wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. A to jakże charakterystyczne miejsce w Portugalii. Wszak Portugalia korkiem słynie. Dla nas korek to tylko zamknięcie do butelki, a tutaj niespodzianka. Ubrania, buty, torebki, pamiątki, kapelusze, a nawet parasol. Obok sklep z ceramiką, w którym nie mogliśmy sobie odmówić zakupu pięknego ceramicznego koguta, symbolu Portugalii. Dosłownie kilkanaście kilometrów od Batalha znajduje się kolejny cel naszej podróży. Alcobaça to malowniczo położone miasto w dolinie rzeki Alcoa i Bassa, a połączenie ich nazw utworzyło nazwę miejscowości. Niemal każdego dnia w mieście pojawiają się liczni turyści, których przyciąga tu słynne opactwo cystersów Santa Maria de Alcobaça, które znajduje się w samym centrum miasta. Trudno je przeoczyć, bo swoją średniowieczną monumentalność prezentuje dobitnie na tle okolicznych zabudowań. Główny budynek opactwa to kościół Santa Maria da Vitória. Wiele z jego pierwotnej gotyckiej fasady zostało zmienione w XVII i XVIII wieku, pozostawiając tylko główne drzwi i rozety bez zmian. Barokowa fasada została zbudowana w 1725 roku z 2 niskimi wieżami oraz licznymi rzeźbami. Wewnętrzna nawa to zapierające dech w piersiach 106 metrów długości, z ogromnymi filarami i ściętymi kolumnami. Wokół chóru znajduje się 9 kaplic i ołtarz, otoczony 8 kolumnami. Jednak to, co przyciąga tutaj turystów, to historia związana z 2 marmurowymi nagrobkami znajdującymi się w prezbiterium kościoła. Don Pedro, syn portugalskiego króla Alfonsa IV, zakochał się z wzajemnością w galicyjskiej damie dworu Inés de Castro. Ze względów dynastycznych zmuszony jednak został przez ojca do poślubienia infantki kastylijskiej, Konstanzy Manueli. Po śmierci żony Don Pedro zawarł tajny związek małżeński z Inés de Castro. Król i jego doradcy uważali jednak, że ród de Castro i związek z nim następcy tronu stanowi zagrożenie dla państwa. Podjęto więc decyzję o zasztyletowaniu Inés. Dowiedziawszy się o tej zbrodni, Don Pedro natychmiast rozpoczął wojnę z ojcem i królewskimi doradcami winnymi tej śmierci. Po śmierci ojca, już jako król, Pedro I Sprawiedliwy dokonał okrutnej zemsty. 2 zabójcom wyrwano serca podczas zarządzonej przez króla uczty. Następnie, oświadczając, że Inés była jego żoną, kazał wykopać jej zwłoki, ubrać w królewskie szaty, posadzić na tronie i 24 kwietnia 1361 roku koronować. Według relacji dworzanie znani z niechęci do niej zmuszeni zostali do całowania dłoni trupa i głośnego zapewnienia o swojej lojalności. Po tej ceremonii Inés złożona została w przepięknym sarkofagu.
Vis-a-vis ustawiono grobowiec króla, tak aby w dniu sądu ostatecznego mógł on od razu zobaczyć ukochaną. Oba gotyckie sarkofagi, pokryte rzeźbami i uważane za najpiękniejsze w Portugalii, stoją na swoich miejscach po dziś dzień. W 1898 roku zabudowania klasztorne znalazły swoje miejsce na liście dziedzictwa kulturowego UNESCO. W 2007 roku opactwo cystersów w Alcobaça zostało wpisane na listę 7 cudów Portugalii. I kolejna pamiątka. Wzdłuż wybrzeża Oceanu Atlantyckiego jedziemy na północ. Jesteśmy w Aveiro. Jak piszą przewodniki, to portugalska miniaturka Wenecji. Miasto znane jest przede wszystkim ze swojego niepowtarzalnego uroku, jaki tworzy otaczająca je woda. Kanały wodne przeplatają strukturę miasta wzdłuż i wszerz, choć porównanie go do Wenecji wydaje się zbyt dużym nadużyciem. Nie ma światła. A skoro kanały, muszą być i gondole. I rzeczywiście tak jest. Portugalska gondola to Moliceiro. Różnią się jednak od weneckich gondoli. Są kolorowe, a ich dzioby zdobią barwne, często humorystyczne malowidła. Co ciekawe, łódki nie były zaprojektowane do celów turystycznych. Pierwotnie były używane do łapania moliso. Są to glony różnego rodzaju wykorzystywane w rolnictwie. Ich wyławianie ze strefy laguny było kluczowym sposobem na nawożenie pól uprawnych. Z biegiem czasu pojawienie się nawozów chemicznych wyparło potrzebę zbierania moliko. Niestety pogoda skutecznie zniechęciła nas do bliższego poznania miasteczka. Nasz spacer skończył się w rejonie portu, gdzie znaleźliśmy pyszną kawę z czekoladą i obowiązkową lampką słynnego Porto. Wieczorem dojeżdżamy do Porto, a dokładnie Vila Nova de Gaia. To miasto należące do dystryktu Wielkie Porto i aglomeracji Porto. Leży na południe od rzeki Douro, co nie zmienia faktu, że jest stąd tylko kilkaset metrów do centrum Porto. Tak dobiega końca kolejny dzień naszej podróży po Portugalii. Jutro kolejne wspaniałe miejsca i ciekawe historie, ale o nich już w następnym odcinku filmu.